Masz 3 dzieci? Masz? No i mam. Jeżeli mojemu dziecku spadnie włos z głowy, to 3 twoich dzieci straci głowę. Rozumiesz? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. Dzisiaj odcinek z Nowej Rudy. Dlaczego? Dlatego, że w tym mieście żyli niesamowici ludzie. Żyli ludzie, którzy stanęli przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Stanęli przeciwko demonowi hitlerowskiego niemieckiego terroru w czasie II wojny światowej. I uratowali małą dziewczynkę, 6-tygodniową Lili, od zagłady. I później po wojnie trafili do Nowej Rudy. I tutaj tą Lili, której potem nadali imię Zdzisława, wychowywali. Tu pracowali, tu żyli i tutaj odeszli. A partnerem i sponsorem dzisiejszego odcinka jest miasto Nowa Ruda. Dlaczego warto przyjechać do Nowej Rudy? A o to zapytam już gospodarza miasta, pana burmistrza Tomasza Kinickiego. Panie burmistrzu, dlaczego warto przyjechać do Nowej Rudy? Takich historii, jakie dzisiaj przedstawiamy, historii Lili Fuszberg w Nowej Rudzie jest dużo. To niezwykłe miasto, miasto fantastycznie położone między górami Sowymi i Stołowymi. To miasto z ikoną architektury Dolnego Śląska. Ten rynek właśnie taki tytuł dzisiaj nosi. To miasto z kilkusetletnią historią górnictwa. To miasto, które dzisiaj, tego górnictwa już nie ma, ale mamy dla turystów przepiękną podziemną trasę turystyczną. Niezwykła atrakcja, możliwość odwiedzenia starej, byłej kopalni węgla kamiennego. Piękne góry, wieże widokowe, szlaki rowerowe. Niezwykła architektura to, co przyciąga do Nowej Rudy. I niezwykli ludzie, których właśnie honorowym obywatelem obecnie została Lili Fuszberg, czyli Zdzisława Grzegorczyk kiedyś. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję. Zachęcamy wszystkich do przyjazdu do Nowej Rudy, bo miasto Nowa Ruda jest miastem otwartym dla wszystkich. Dla wszystkich. Dokładnie tak. A teraz wracamy do naszej historii o Helenie i Władysławie Grzegorczykach oraz cudem ocalałej z Holokaustu Zdzisławie Grzegorczyk. Jest rok 1942. Okupacja hitlerowska, niemiecka. Niemcy mają w założeniu, aby całkowicie zgładzić naród żydowski. Jak to mówię, przypominam sobie słowa Jana Karskiego, który jako kurier polskiego podziemia wszedł do getta i miał przekazać światu informację o tym, że jest eksterminacja. I jeden z żydowskich przywódców powiedział wtedy do niego: ja wam to mówię po to, żebyście mieli wyobraźnię, co się miało stać. Powiedział do niego: my wiemy, że Hitler wojnę przegra. Nie wygra z całym światem wojny, przegra, wy go pokonacie. Pokonają go alianci, Sowieci, pokonają go Polacy. Ale jedną wygra wojnę na pewno. Wygra on z Żydami, wszystkich nas wymorduje. I w takiej właśnie kanwie w 1942 roku Abraham Fuszberg pracuje z Władysławem Grzegorczykiem. Nie znają się dobrze, znają się z widzenia, ale ma informację, że Władysław Grzegorczyk to prawy człowiek. Pomaga Żydom, pomaga ludziom, pomaga tym, którzy się ukrywają. Więc zwraca się do niego z propozycją: będziemy musieli uciekać z moją żoną Esterą.
Mamy 6-tygodniową dziewczynkę, córeczkę. Ma na imię Lili. Czy będziesz ją w stanie przechować? Władek mówi, że porozmawia z żoną i da odpowiedź jutro rano. I tej samej nocy już Abraham i Estera pukają do Grzegorczyków i mówią: jutro już może być za późno. Ktoś z Polaków wydał nas Niemcom. Musimy uciekać teraz. Grzegorczykowie są... Grzegorczyk ma około 40 lat. Od 10 lat jest małżeństwem z Heleną. Nie mają swoich dzieci. Grzegorczyk wspominał, że bardzo marzył, aby mieć córkę. Zawiera umowę z Abrahamem. Jeżeli się uda wam przeżyć, przyjedziesz i ja ci to dziecko oddam. Jeżeli by się nie udało, to biorę jak swoje i będę kochał i chował jak swoje. I taką umowę zawierają. I Lili, jako malutka dziewczynka, trafia do Grzegorczyków. Dzień później do Grzegorczyków przychodzi 13-letni brat Lili, Aleksander, z młodszą o 2 lata siostrą, Mincią, i mówi do Władysława: naszych rodziców już nie ma. Koniec. Po nas też przyjdą. Proszę, ukryjcie jeszcze Mincię. Władysław mówi, żeby się nie martwić, że i 5. talerz dla Minci się znajdzie. W ogóle Władysław był człowiekiem takim, że nie pękał. Po prostu stawiał opór i pomagał i ukrywał wielu ludzi. Jeżeli spotykał kogoś, kto był głodny i chłodny, który był ścigany, to mówił: jeszcze nie czas dzisiaj umierać. Pomogę ci. I Mincię wziął. Prosił też małego Aleksandra, aby został u nich w domu. Ale chłopak być może pałał żądzą zemsty, być może po prostu chciał dogryźć niemieckiemu, nazistowskiemu okupantowi i postanowił iść do partyzantki. I to był ostatni moment, kiedy Aleksandra widziano żywego. Natomiast jeszcze u Grzegorczyków ukrywała się inna rodzina żydowska i musieli specjalnie zaadaptować strych. Powiększyli go bardzo mocno. Na strychu hodowano kury, tak, żeby gdakanie ich zagłuszało życie, ludzkie życie. I ogólnie u Władysława i pani Heleny, u pana Władysława i pani Heleny uratowało się aż 18 osób. Ale był jeden moment, kiedy wszystkim zastygła ślina w gardle. U Grzegorczyków, o ironio, kwateruje niemiecki żołnierz, a nad jego głowami ukrywają się Żydzi. Pewnego dnia ten żołnierz wszedł do domu znienacka, a Mincia pomagała przy kuchni. Pani Helena, jak go zobaczyła, zaczęła niesamowicie mocno trzeć pranie. Tak, że zaczęła zdzierać sobie tutaj naskórek z rąk. Po prostu strach. To był niemiecki żołnierz. Zapytał się jej szybko, co to za dziecko. Odpowiedziała, że to dziecko siostry. Siostra zachorowała nagle i ona wzięła ją do siebie. Pomaga. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jednoroczna Lili Zdzisia wdrapuje się temu naziście na kolana, niemieckiemu naziście, i się do niego uśmiecha. I on ją głaszcze i uwielbia się z nią bawić. A nad nim ukrywają się Żydzi.
trzeba było się jeszcze obawiać sąsiadów. Nie wszyscy byli w porządku. Raz jedna z sąsiadek poszła zgłosić na policję. Przecież wszyscy wiedzieli, że pani Helena nie była w ciąży, a nagle pojawiło się dziecko. Ludzie wiedzą wszystko. Nienawiść ludzka świdruje i zbiera te informacje. Poszła zgłosić na policję, że to prawdopodobnie jest żydowskie dziecko. I tutaj znowu mamy do czynienia z charakterami. Policjant granatowy mówi do Władysława, że jest taka sytuacja. Ostrzega go. Władysław twardo przychodzi do tej sąsiadki i mówi krótko. Masz 3 dzieci? Masz? No i mam. Jeżeli mojemu dziecku spadnie włos z głowy, to 3 twoich dzieci straci głowę. Rozumiesz? Zrozumiała. Więcej nie donosiła. Złapał nas deszcz w Nowej Rudzie, więc przyszedłem do kawiarni Dobra Nowina i właśnie z tej kawiarni będę dzwonił do pani Zdzisławy Grzegorczyk. Czytam sobie książkę Listy do mojej siostry, autorstwa pani Zdzisławy, chociaż na okładce jest Lili Fuchsberg, a nie pani Zdzisława. Ale zaraz o tym wszystkim się dowiecie, jak zadzwonię do bohatera dzisiejszego odcinka. Tak, słucham. Kłaniam się uprzejmie. Łukasz Kazek, dzwonię z Nowej Rudy. Pani Dzitko, bo chyba tak będę się do pani zwracał. Tak jest chyba najfajniej tak, dla tak. pani, prawda? Tak jest najprościej, nawet pan Turski tak do mnie mówi, więc myślę, że to jest autorytet również w imionach. No tak, ale pani prawdziwe imię to Lili. Nie, Lili od urodzenia to było moje imię, ale jest tylko w metryce zapisane jako Lili Fuchsberg, zaadoptowana przez Grzegorczyków. Więc to nie istnieje w moich dokumentach oficjalnych, tylko w tej dużej metryce. Ale... Także ja się posługuję się nazwiskiem Rawe po moim mężu i imieniem Katrin, ponieważ Katarzyna Zdzisława to było nie do wypowiedzenia, a Katarzyna została przemieniona na Katrin. No właśnie, to w takim razie pani Dzitko, bo ja czytałem książkę Listy do mojej siostry. I ta książka jest zatytułowana w sensie jako autor Lili Fuchsberg. Zastanawiam się dlaczego. Fuchsberg, przepraszam, tak. Lili Fuchsberg, dlatego że to po prostu historia naszej rodziny, również żydowskiej, która przetrwała, to znaczy myśmy przetrwały z moją siostrą dzięki mojej polskiej rodzinie, ale uważam, że ponieważ Hitler chciał zgładzić wszystkich Żydów z tej ziemi, to należy się to nazwisko jakoś utrzymać i dlatego podpisałam to jako Lili Fuchsberg. Chciałem jeszcze panią zapytać o listy z pani książki. Listy pani cioci, która pisała do rodziców, do pani Heleny i pana Władysława. Ciocia chciała panią zabrać do Izraela i chciała panią wychowywać. To znaczy, to taka jest historia trochę skomplikowana. Moja ciocia była w obozie. Jak wyszła z obozu, zorientowała się, że zostało dziecko jej brata. Nie wiedziała, kto przeżył, a kto nie przeżył. I wydawało jej się, że dziecko brata, ona powinna się tym dzieckiem zająć. Więc ja na początku uważam, że to była taka czarownica, bo robiła przykrości moim rodzicom, ale teraz ją rozumiem, zwłaszcza ją zrozumiałam, jak urodziłam własne dziecko. Więc to było trochę normalne, że ona po prostu chciała się mną zająć. Niekoniecznie do Izraela, ona wyjechała do Stanów później. Także zostałam wychowana w Polsce, dzięki Bogu uważam, bo miałam bardzo dobre wychowanie i cudownych rodziców, ale moja ciotka cały czas była z nami w
w kontakcie, przysyłała paczki i jak wyjechałam pierwszy raz, żeby poznać moją siostrę do Izraela, ona finansowała w pewnym sensie też ten przyjazd, mimo że była bardzo biedna. Także nie można, uważam, nie można jej rzucać kamienia. Proszę mi powiedzieć, bo pani trafiła do polskich rodziców, których pani pokochała i byli dla pani niezwykle dobrzy. Czytałem w jednym z wywiadów, że uważa pani, że to było dla nich dar, że pani była dla nich darem. To znaczy można powiedzieć tak, bo nie mieli dzieci i ja byłam niezłym dzieckiem, tak mi się wydaje. Bardzo ich kochałam i po prostu można powiedzieć, że darem byli moi rodzice i darem byłam również ja. Tak mi się wydaje. Darem losu. A proszę mi powiedzieć, zapytam, czy czasami Abraham i Estera, pani biologiczni rodzice, śnią się pani? Przychodzą w snach? Bardzo często. Bardzo często, bardzo często, o czym ja nigdy nie mówiłam moim rodzicom polskim, bo uważałam, że to może im sprawić przykrość, ale miałam różne koszmary i czasem nawet do tej pory mam. To jest po prostu los wszystkich tych, nawet drugiego pokolenia, którzy przeżyli przez Holokaust. A pani siostra, czy jeszcze żyje? Moja siostra żyje, ma 91 lat, żyje w kibucu, gdzie wyjechała po wojnie. Nie chciała zostać w Polsce, mimo że rodzice jej proponowali, ale ona wszystkich straciła i co najgorsze swojego ukochanego brata, który też mógłby zostać w kryjówce moich rodziców, to mu zaproponowali, jak przyprowadził siostrę. Miał 13 lat, ale powiedział, nie, ja wracam do partyzantki, ja chcę się z nimi bić, ja tutaj nie zostaję. Więc przepadł na zawsze. Czy pani rodzice, ci właśnie polscy rodzice i pani siostra opowiadała coś o rodzicach biologicznych, o Abrahamie i Esterze? Mój tato mówił, że moja mama Estera była najpiękniejszą kobietą z Borysławia. Ojoj. I dom był genialny, tam zawsze słychać było muzykę, moja mama była pianistką, ojciec świetnie śpiewał, a brat grał na skrzypcach, więc tyle wiedziałam. Moja siostra mi też trochę opowiadała, ale tylko jak widziałyśmy same i ona uwielbiała swoich rodziców oczywiście i najwięcej swego brata, także to było trochę smutne, ale opowiadała mi oczywiście. A jak się pani czuje jako honorowa obywatelka miasta Nowa Ruda? No więc bardzo się cieszę, bo to miasto Nowa Ruda to moje miasto dzieciństwa i uważam, że to jest bardzo ładny gest, zwłaszcza, że radni pozwolili na to, żeby dać imię parkowi, imię moich rodziców, więc tak, oczywiście jestem bardzo z tego dumna. I powiem pani, że właśnie z tych wydarzeń, które przeczytałem w lokalnej prasie o nadaniu obywatelstwa honorowego dla pani i o imieniu rodziców, nazwaniu parku imieniu rodziców, to ja zainteresowałem się historią i tak panią odszukałem i tak rozmawiamy. Bez tego bym nie trafił, naprawdę. Bardzo dziękuję pani Dzidziuś za rozmowę. Bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy w kontakcie, na pewno się spotkamy, a ja będę jechał do Warszawy i będę rozmawiał z panem Marianem, bo on napisał przepiękny wstęp do pani książki, który jak tylko tą pierwszą kartkę się odkłada, to już wszystko wiadomo. Tak, jest po prostu takim moim, można powiedzieć, stróżem aniołem, bo cały czas się troszczył, żeby ta książka miała jakiś rozgłos i tak dalej. Pani Dzitko, czy chciałaby pani coś powiedzieć widzom kanału Łukasz Kazek History Story? To w większości młodzi ludzie, po 30, niektórzy przekroczyli 40. Generalnie młodzi ludzie, widzowie z Polski. No więc ja myślę, że nie trzeba zapominać tej historii, która była straszna, a jednocześnie w tej historii byli ludzie tacy jak moi rodzice. Byli też inni. Ja na przykład dostałam
kilka razy w Nowej Rudzie kamieniami, jak wychodziłam z lekcji religii. Ale to jest inna sprawa. Chciałabym, żeby ci młodzi ludzie pamiętali o tych, którzy zbudowali Polskę taką dla wszystkich, żeby nie było różnic po prostu, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, gdzie przyjechali ludzie z różnych stron. Także uważam, że to jest ten przykład moich rodziców jest bardzo dobrym przykładem. I dodam też, że we Francji na przykład jak jestem, to jestem zachwycona tym, że jak jestem w parku z moją wnuczką, dzieci są różnokolorowe, mówią różnymi językami i wszyscy się razem bawią. Także uważam, że to jest taki symbol, który by się przydał też Polsce. Jak rozmawiałem z powstańcami, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, oni wszyscy jednym chórem mówili do mnie: Panie Łukaszu, myśmy walczyli o kraj dla wszystkich. Myśmy ginęli, aby kraj był dla wszystkich. Bo patriota chce kraju dla wszystkich. Tak. Ja też. Super. Ja też, mimo że już tam nie żyję tyle lat, ale jestem stale w kontakcie z tym, co się dzieje w Polsce. I życzę jak najlepiej Polsce oczywiście. Dziękuję bardzo Pani Dzitko dziękuję za rozmowę i na pewno wierzę, że uda nam się spotkać jeszcze w Nowej Rudzie i wypić wspólną kawę i zjeść dobre ciastko w Dobrej Nowinie, bo tak się nazywa właśnie kawiarnia, do której jest Pani dzwoni. Dobra Nowina. Dobra Nowina, tak, znam Dobrą Nowinę. No to właśnie wierzę, ciasta. że tu się spotkamy. Dziękuję bardzo, kłaniam się uprzejmie i do zobaczenia w Nowej Rudzie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cmentarz komunalny w Nowej Rudzie. To właśnie tu spoczywają sprawiedliwi wśród narodów świata. Helena i Władysław Grzegorczykowie. O swoich rodzicach Dzitka Grzegorczyk opowiadała tak, że bardzo ją chronili. Nie chcieli, aby dowiedziała się za szybko, kim jest i skąd pochodzi. Ale Nowa Ruda to małe miasteczko. Tutaj ludzie mówią o sobie. Zaglądają oczami innym do okna. I sąsiadka powiedziała jej, że ona nie jest dzieckiem Heleny i Władysława, że jest dzieckiem żydowskim. I kiedy Dzitka powiedziała to swoim rodzicom, oni wtedy ją przytulili i opowiedzieli jej całą historię. Prawdę, skąd się wzięła. Ale dla ówczesnej 6-letniej dziewczynki nie miało to kompletnie znaczenia, dlatego że to byli prawdziwi rodzice. To byli ludzie, którzy dali jej wszystko, całą miłość i ciepły i prawdziwy dom. Władysław chronił Dzitkę jak mógł. Jeżeli ktokolwiek nazwał ją Żydówką albo rzucił w nią kamieniem, dzieci są bezwzględne. Zresztą wyciągają to zachowanie, które dostają w domu. To on wtedy robił awanturę i rodzicom, i jeżeli był jakiś taki właśnie zawzięty smarkacz, to i nawet go sprał. Pani Dzitka wspominała, że oboje rodziców to byli ludzie o gołębim sercu. Władysław wychowywał się bez ojca, dlatego że jego mama była służącą w jednym z arystokratycznych domów i był dzieckiem pana domu. Kiedy mama Władysława zaszła w ciążę, pan domu ją odprawił i odeszła młodo. Zresztą Heleny rodzice też zmarli bardzo młodo. Zatem Władysław i Helena byli sierotami. Stąd ich wrażliwość na ludzkie cierpienie i krzywdę. W ogóle to byli ludzie, którzy zawsze pomagali innym, zawsze stali po stronie słabszych i zawsze stali po stronie wykluczonych. Helena robiła przepyszny kapuśniak. Dzitka wspomina, że sok z malin i pierogi to było coś niezwykłego, raj dla podniebienia. Mama była troszeczkę surowsza, ale Władysławowi, tacie, mogła wchodzić na głowę. Władysław Grzegorczyk zawsze powtarzał swojej córce Dzitce: mamy jednego Boga
zawsze na święto zmarłych paliła świeczki za swoich żydowskich rodziców. Władysław zawsze tego przestrzegał. Kiedy Dzitka wyjechała do Paryża, najęła się jako niania u amerykańskich Żydów. I oni nagle w pewnym momencie stwierdzili z ulgą, że nie jesteś zwykłą Polką. I ona im powiedziała dobitnie, nie jestem zwykłą Polką. Moi polscy rodzice uratowali 18 osób. Oni zamilkli, więcej nic nie mówili. Bo przecież jak sama mówi pani Zdzisława, nie można wrzucać wszystkich do jednego wora. Ale byli też tacy, którzy się splugawili i donosili, jak na przykład sąsiadka, której usta musiał zakryć Władysław Grzegorczyk. Zawsze dzielimy ludzi na charaktery. Oceniamy poprzez charaktery. Nigdy nie oceniamy poprzez narodowość, wyznanie wiary, status społeczny czy kolor skóry. Zawsze oceniamy poprzez charaktery. Kilka dni temu miasto Nowa Ruda specjalną uchwałą nadała nazwę temu parkowi imienia Heleny i Władysława Grzegorczyków, sprawiedliwych wśród narodów świata. A fundatorem i pomysłodawcą tego obelisku jest również noworudzianin Jerzy Hajduczyk, który był przyjacielem, który znał, przyjaźnił się z Władysławem Grzegorczykiem. Na pytanie do pani Zdzisławy, kim się czuje w duszy? Lili? Dzitką? Katerin? Bo we Francji mówi się do niej Katerin. Odpowiada, kiedy mówi się źle o Żydach, jestem Lili. Kiedy ktoś mówi źle o Polakach, jestem Dzitką. Kiedy ktoś złorzeczy i mówi źle o Francuzach, jestem Katerin. To niezwykłe, dlatego że, tak jak powiedziałem, oceniamy ludzi zawsze poprzez charakter. To najbardziej miarodajna ocena, która nie krzywdzi i nie wrzuca wszystkich do jednego wora. Kiedy przez przypadek natknąłem się na historię Dzitki z Nowej Rudy i Władysława i Heleny Grzegorczyków, pomyślałem, że muszę zrobić tą historię. I dziś właśnie jest jej finał. Bardzo dziękuję miastu Nowa Ruda za wsparcie realizacji tego odcinka. Dziękuję, że zostali mecenasem tej niezwykłej historii i zapraszam do Nowej Rudy. Atrakcje Nowej Rudy i to, co się tutaj znajduje, znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo pani Zdzisławie za kontakt i za to, że rozmawialiśmy szczerze i otwarcie o jej trudnej historii. Bardzo dziękuję wam wszystkim za wsparcie dla kanału Łukasz Kazek History Story, za każdą wirtualną kawę, za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie i dopingujecie, za wszystkie suby i łapki w górę. Na koniec chciałem jeszcze podziękować Dawidowi, Gabrielowi i Patrycji Sarysz za to, że byli naszymi przewodnikami po Nowej Rudzie. Pamiętajcie, widzimy się tylko i wyłącznie na kanale Łukasz Kazek History Story w każdy wtorek o godzinie 20.